Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat dzisiaj, jak stara kobieta zmienia jedzenie na ketogenne. Tak jest, tutaj zadała parę pytań swojej mamie po prostu, żeby wam coś ciekawego powiedzieć na ten temat. Ponieważ jej mama żyła bardzo długo na diecie wegetariańskiej, później była chwilę na wege, później rzeczywiście jadła praktycznie wszystko. Nie był to nigdy taki typowy witarianizm, ale miała produkty bezmięsne, czyli żadnych mięs, nic takich rzeczy po prostu nie jadła, ale jadła chleb, jadła ziemniaki, jadła ciasteczka dodatkowo czasami do tego i tak dalej. Ser krowy. Czyli taka typowo wegetariańska dieta. Miała chwilę, że i serów też nie jadła, czyli wtedy była wegańską, bo mleka tam nie piła i tak dalej. No i to tak mniej więcej troszeczkę wyszło. Jak zaczynała zmieniać swoją dietę, to ja mam to na kartce napisane, bo nie wiem tego wszystkiego z głowy. Jak bo jest pisany po holenderski język. Swoją dietę to miała 76,6 kg. To było pół roku temu. Która tutaj miała? Czekaj, ile miała wtedy lat? Bo tego mi nie napisała. Moja matka ma 76 lat. Tak jest. O, 76 kg i 76 lat. Także. wszystko pasuje, rzeczywiście. Wtedy miała po prostu mniej energii, miała problemy z nadwagą, tak, bo tam jednak troszeczkę tego było wszystkiego. Miała problemy, że zawsze wieczorem jej ciśnienie do góry leciało. I tutaj miała ciśnienie 170 na 100, 110 niekiedy nawet po prostu. Teraz przez zmianę tego całego jedzenia, czyli ona teraz jest na diecie ketogennej tutaj i tutaj ma już teraz dosyć fajnie osiągnięte to, ponieważ jej normalne ciśnienie teraz podczas całego dnia i też wieczorem to jest 120 na 80, czyli typowo książkowe ciśnienie, a nie jakieś pierdoły, że jak się jest starszym, to się ma większe ciśnienie, bo tutaj widzicie już związek, że tak nie jest, że to jest bójda, ponieważ to jest starsza osoba i ma normalne ciśnienie książkowe 120 na 80, jak się to mówi, a z rana ma 98 na 65, czyli powiedzmy około 100 na 65 to ma z rana, jak wstaje. I nawet po kawie ono się nie zmienia, ponieważ ona nadal pije kawę. Małą, ale pije kawę codziennie. I ta kawa nie ma wpływu na jej ciśnienie krwi w diecie ketogennej. Puls ma 72 teraz. Także ale też dosyć fajny. Kawa ona pije, to jest razem kokos. Z olejem kokosowym. Jak rano wstaje, to wypija najpierw 2 szklanki wody. To tutaj zaznaczyła. Później idzie do toalety. Później wypija kawę. Wodę. Później wypija kawę. I później znowu wypija wodę. I po co ten kawa i później znowu wodę? To jest mówione na inny filmik. Ale bo wiemy, kiedy ludzie tylko i wyłącznie piją kawę bez wody, to koffie droogt uit de huid uit. Także kawa po prostu wysusza jak gdyby organizm też cały. Teraz dalej. Zmieniła jeszcze czas swoich posiłków. Je 11 do 17, 2 posiłki w tym mieście, czyli jeden koło 11, drugi o 17. Czyli ma 6 godzin na jedzenie i 18 godzin nie je nic, czyli po prostu jak gdyby 18 godzin głodówki. Nie je nic już więcej z cukrem, węglowodanami, ani nic innego, czyli po prostu zniknął chleb, zniknęły makarony, zniknęły ziemniaki, wszystko tak jak u nas, czyli takie typowe keto, które teraz prowadzi. Czasami jak ma coś między tą 11 a 17 ochotę coś przekąsić, to bierze sobie troszeczkę orzechów włoskich albo troszeczkę koziego sera, korzysta z tego. Od czasu do czasu zjada jabłko, grejpfruta lub mandarynkę. To znaczy ona nie je każdy dzień.
owoce. Jedną tylko, nie więcej. Dużo wody piję, zawsze takiej letniej, nigdy nie zimnej. Czytam po holendersku. Lepiej czuję zapachy i lepiej smakują jej rzeczy, czyli po prostu jej smak się polepszył. I to jest bardzo ważne, kiedy ludzie są starsi i oni mają mniej takiej funkcji na nos. Nos jest bardzo ważny, bo moja matka, ona ma gaz w domu. Tak. I jak nie poczujesz, że zapomnisz, to wtedy nic. Pamięć jeśli, a propos pamięci też jej się pamięć poprawiła, tutaj jeszcze pisze. Co jeszcze? Emocjonalnie praktycznie jest tak jak zawsze, chociaż tutaj się troszeczkę polepszyło, ponieważ ma więcej uciechy w sobie, czasami sobie pośpiewa, jakieś piosenki i tak dalej, także to też jest wszystko tutaj na plus się poprawiło. Cholesterol jej spadł, ponieważ kiedyś miała bardzo wysoki i ktoś jej zapisał jakieś magiczne pigułki na to, tak zwane statyny, po których dostała olbrzymich skurczów łydek, które zrywały ją w nocy na równe nogi, więc wzięła te pigułki, spuściła je w kiblu na dół i teraz jakoś nagle jej to wróciło do norm. Już nie ma tutaj z tym większych problemów, z tym cholesterolem. Ciekawe, nie? A na diecie tłuszczowej powinna zaszkodzić, nie? Według normalnych tych. Ale kiedy my wiemy, nasze ciała sam produkuje 75% od cholesterolu, który nasze ciała potrzebuje. Nasz mózg również potrzebuje tłuszcz. Im mniej tłuszcz my jemy, im więcej nasze ciała robi cholesterol. Im więcej tłuszcz my jemy, im mniej nasze ciała robi. Dalej, co jeszcze? Od czasu do czasu miała też problemy z kręgosłupem, z plecami. Bardzo ją bolały, to pamiętam, bo zawsze tutaj też już narzekała, że bolą ją tam plecy i tego, to zauważyła, że zniknęło całkowicie po wykluczeniu wszelkich zbóż, ciasteczek, węglowodanów z diety. Nie ma już absolutnie żadnych problemów ze plecami. Wszystko działa tak, jak ma działać. Jej waga w pół roku zeszła do 65 kg. Czyli to jest, czekaj, niech na szybko policzę, 11,6 kg w 6 miesięcy zrzuciła. Nie chodzi głodna, jest najedzona, nie robi żadnych ćwiczeń. Zaczęła dopiero uważać na swoje jedzenie, jak skończyła pracować, czyli to jest jak miała 72 lata. To przestała pracować, czyli do 72 lat pracowała. Teraz ma 76, czyli dopiero 4 lata tak porządnie już uważa, co tam je, chociaż tą dietę na ketogenną zmieniła dopiero teraz, 6 miesięcy temu. I najlepiej to czułaby się, jakby miała 58 kg. Taki ma cel do tego dojść jeszcze, także kto wie, może do tego dojdzie. Zaczęła też robić sobie rosół, zaczęła jeść rybę do tego wszystkiego i po prostu czuje się idealnie. Używa masła klarowanego, jakieś tam warzywa różnego rodzaju, też jak to typowe keto. Także to jest takie dosyć ciekawe, specjalnie po prostu zadaliśmy jej kilka pytań, żeby wam po prostu pokazać też inną stronę medalu, a nie tylko i wyłącznie z naszej strony, jak to u nas wygląda, ponieważ ona ma całkiem inny wiek, to jest 76 lat i ktoś by pomyślał, w takim wieku takie eksperymenty, zmieniać całą dietę. Jak widzimy, znikły kilogramy, zniknęły problemy zdrowotne, które były. Ciśnienie się wyrównało, książkowe 120/80. A ile ludzi przecież ma problemy z ciśnieniem? Gdziekolwiek nie słyszałem takie wysokie ciśnienie. Dało się? Dało się. Tylko trzeba po prostu być konsekwentnym i trzeba po prostu się pilnować, co się je, a nie mówić, no to tego, a to zjem sobie dzisiaj. Tak nic z tego nie będzie.
Także to jest całkiem inne spojrzenie na to. Co z tym zrobicie, to z tym zrobicie. Jak zawsze. I tutaj, to mnie interesuje, moja matka żyje w Holandii i my żyjemy tutaj. Bo na każdy kraj, który żyje ludzie, każda osoba heeft zelf de beslissing te nemen. Każdy swoje decyzje podejmuje, jak chce się żywić, jak chce żyć, co chce robić. A to znaczy... Każdy ma w swoich rękach po prostu, no. Tak, kiedy ty lubisz iść cały czas do lekarza, no to zrób to. I będziesz fajnie chory. Cały czas. Moja matka, mijn moeder is het bewijs dat het ook anders kan. Op leeftijd. Jej matka jest po prostu żywym przykładem, że można inaczej zrobić swoje. Na ten wiek. Ponieważ napisała jeszcze tam jest też napisane, że najlepiej zrezygnowałaby ze swojego ubezpieczenia zdrowotnego, bo już tam wcale nie chodzi po nic, ale nie może, bo jest tam obowiązkowe. Co by jej zaoszczędziło wiele pieniędzy, których by nie musiała wtedy wydawać na to, tylko oni to mają obowiązkowe i nie umie z tego zrezygnować. Tak na zakończenie jeszcze. Dobrze. Także taki ciekawiutki filmik. Wyciągnijcie wnioski. Zawsze można coś samemu spróbować. Nikt nikogo nie zmusza. Decyzja leży w waszych rękach. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się, hej. Dankjewel voor het vertalen van het... Proszę bardzo, tłumaczenie. Nie ma sprawy. Żywy tłumacz się kłania. Muszę gogle na czole napisać. Albo sobie założyć takie gogle, jak na motorach mieli. Mam plan do następnego. No, ale kiedy ten następnego jest, to nie wiem jeszcze. Trzymajcie się, hej. Do następnego razu. Co wy robicie, co on już przeczytał do was, to jest naprawdę na waszych rękach. Dobra, tyle na dziś. Pa.